Jak młodzi Wietnamczycy porozumiewają się ze swoimi rodzicami i jak wygląda życie diaspory, która z jednej strony świetnie odnajduje się w polskich warunkach, a z drugiej strony pragnęłaby utrzymać część swojego dziedzictwa. Jesteśmy tutaj w Centrum Kultury Społeczności Wietnamskiej w Polsce. To się nazywa Pagoda Nhân Hoa. Pomyśleliśmy, że w starość, w latach przyszłych, to nie będziemy mieli gdzie przychodzić, żeby się modlić, żeby odpoczywać w spokoju. I wtedy powstał taki pomysł, że trzeba jednak wybudować taką pagodę. Jeśli chodzi o wietnamskie dzieci, to mogę pochwalić, że oni bardzo dobrze się uczą. A na pewno te dzieci tych byłych studentów, tak? To jednak to mają tradycję się uczyć i dobrze się uczą. Młodzież wietnamska chodzi do polskich szkół i raczej oni kultywują właśnie kulturę europejską. Większość tu się urodziła. Niektórzy przyjeżdżali z Wietnamu, bo są sprowadzeni z Wietnamu, jak rodzice tutaj pracują i zdecydowali zostać tutaj na stałe. I dzieci i rodzice tutaj mieszkają na stałe. I myślą, że Polska będzie ich przyszłością i młodzi Wietnamczycy myślą tak jak młodzi Polacy. Już nie myślą jak starsi Wietnamczycy i dlatego czasami bywa, że między pierwszym a drugim pokoleniem to nie ma, moim zdaniem, nie ma dobrego kontaktu. Rodzice, jeśli są stricte wietnamscy rodzice, to starają się uczyć języka wietnamskiego swoich dzieci. Jeśli chodzi o mieszane małżeństwa, no to z tym językiem jest trudniej, bo jednak oni tylko się nauczyli polskiego i potem angielskiego, a to jeszcze inny język zachodni. A rozmawiają z rodzicami po polsku. Wiadomo, że wszystkie dzieci myślą po polsku, tak? A te wietnamskie dzieci wtedy czasami mają kłopoty z relacjami z rodzicami, którzy nie znają dobrze języka polskiego. Chcieliby rodzice, żeby te dzieci mówiły i dobrze po polsku, i dobrze po wietnamsku, tak? I próbują ich uczyć i biorą korepetytorów i nauczycieli, którzy ich dodatkowo jeszcze uczą. No i można powiedzieć, że to wietnamskie dzieci są obciążone wieloma zajęciami dodatkowymi. I dlatego powstała nawet taka szkoła języka wietnamskiego dla wietnamskich dzieci i oni chodzą do tej szkoły w sobotę i się uczą języka wietnamskiego. Nie mogę powiedzieć za wszystkich rodziców, ale może niektórzy rodzice jednak ustawiają ich, żeby oni się nauczyli tego języka, ale może niektóre dzieci same chcą tego języka się nauczyć i chodzą do tej szkoły. Nie słyszałem, żeby oni byli aktywni, ale kiedyś był taki przypadek, że jedna młoda dziewczyna startowała w wyborach samorządowych, to drugie pokolenie, ale to tylko potem druga osoba nawet startowała w wyborach do Sejmu. Ona chyba, ale w ramach chyba partii Razem, tak, z lewicy, ale większość z młodzieży raczej na razie chyba nie myśli. Teraz no i ci starsi, tak jak z mojego pokolenia, no na razie mają czas i wychowali dzieci i aktywnie mogą działać i chcą działać politycznie, tak. Integrują się dobrze i sobie radzą ci młodzi ludzie i myślę, że w przyszłości może też będą kandydować do różnych organizacji albo do różnych stanowisk w samorządach albo nawet w centralnych władzach polskich. Ja wychowuję swoje dzieci tak, jak inni Polacy wychowują swoje dzieci, czyli jak oni mogą swobodnie wybierać, tak? Czy nawet jeśli chodzi o religię, czy o zainteresowania, czy o zawód, czy o to, co będą robić w życiu, to oni sami decydują i nie narzucamy już im tego. Bardzo mi się wydaje, że niektórzy młodzi nie bardzo chcą chodzić do pagody, ale raczej niektórzy będą słuchać swoich rodziców i będą chcieli szukać powrotu do źródła czy do kultury wietnamskiej. Ale dobrze, że coraz więcej Europejczyków interesuje buddyzmem i może kiedyś młodzież wietnamska też zacznie się interesować głębiej, tak jak ich rodzice czy dziadkowie.